Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób objawia się uszkodzony napinacz paska wielorowkowego w samochodzie Opel Astra G2, ale pewnie podobnie będzie w większości samochodów. Włączony silnik, damy troszeczkę większe obciążenie, pracująca klimatyzacja i idziemy do komory silnika. Tam słychać takie drgania napinacza. O, tam za paskiem go możecie zobaczyć. Tam pracuje napinacz. I w momencie, gdy on tak drga, słychać takie metaliczne dźwięki. Przy sprawnym napinaczu pasek jest lepiej napięty i nie ma tych takich metalicznych drgań, które są bardzo wkurzające. Szczególnie słyszalne przy kole. Tak więc napinacz należy wymienić na nowy razem z paskiem wielorowkowym. Ja wymienię na inny używany i pokażę Wam, jakie będą efekty po wymianie. Zdjąłem obudowę filtra powietrza, rurę do lotu i tutaj mamy nasz napinacz. I ten napinacz wydaje takie niepokojące dźwięki, trzeba go wymienić, więc teraz kluczem poluzuję napinacz, zdejmę pasek i napinacz będzie można odkręcić. Tam jest śruba. Przy okazji warto zweryfikować wszystkie rolki, pokręcić nimi, czy nie mają jakiegoś luzu i nadają się po prostu do wymiany. Pasek stary zdemontowany bez najmniejszego problemu. On już przeżył swoje około 35-400 tysięcy kilometrów, więc przy okazji wymienimy go na nowy. Tutaj mamy nówkę sztukę, dokładnie taki sam. Tak więc przy okazji teraz zamontujemy pasek. A tu mamy drugi napinacz, który będziemy montować w to samo miejsce z dokładnie takiego samego samochodu. Tak więc odłożymy go na bok i musimy odkręcić tą śrubę, która tam się znajduje. Tamta śruba i po prostu wysuwamy cały napinacz. Tak więc odkręcimy tą śrubę i wysunę stary napinacz. Przy okazji pamiętajcie, żeby wszystkie rolki sobie posprawdzać, czy nie ma tu jakichś luzów, coś nie huczy. Tutaj jest koło, to nie, tutaj też możemy zweryfikować sprężarkę klimatyzacji, ale tutaj żadnych problemów nie ma, tylko z tym napinaczem jest problem, więc trzeba go wymienić, zweryfikować na innym i problem powinien ustąpić. Ten już jest stary i już pewnie nie napina tak, jak powinien napinać. Po prostu jest użyty. Nadaje się do wymiany. Dobra, napinacz już jest zdemontowany. Śruba odkręcona. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, może najpierw sobie odkręcić tą śrubę od koła. Ona jest lewa. Będzie łatwiej wtedy z dostępem. A następnie odkręcić tą śrubę trzymającą cały ten napinacz. Nic tutaj nie wskazuje na jego uszkodzenie, jeżeli nawet tutaj będziemy cokolwiek robić. Po prostu się zużył. Tu jeżeli chodzi o koło, łożysko, wszystko w najlepszym porządku. Tu problemu żadnego nie ma. Tutaj numery, gdyby komuś były potrzebne. I podmienimy teraz ten napinacz na ten, który tutaj mamy na podmianę, żeby zweryfikować uszkodzenie, a jeżeli będzie to na pewno to wtedy można na przykład zostawić go albo kupić sobie kompletnie nowy napinacz, ale będziemy mieli już tanim kosztem sprawdzone. Tego typu używane części można kupić na różnych złomowiskach, na grupach dyskusyjnych, na przykład na Facebooku od danej marki samochodu. No i taka podmiana jest banalnie prosta, tak więc zabieram się za montaż
tego zamiennika, który jest według sprzedawcy w pełni sprawny. Drugi napinacz już jest zamontowany i teraz w to miejsce zamontujemy na wszystkie te koła, rolki nowy pasek i zweryfikujemy, czy już problem z takim drżeniem tak zwanych jakby kluczy zniknie. Ok, już mamy napinacz zamontowany, pasek nałożony. Wydaje się, że wszystko będzie ok. Tak więc złożymy i zaraz uruchomimy silnik, sprawdzimy, czy wszystko jest w najlepszym porządku. No dobra, wszystko w domowych warunkach, pod domem podmienione, wszystko zmontowałem tak, żeby było na gotowo. Wszystkie elementy są połączone. Tak więc pozostaje uruchomić silnik i sprawdzić, czy dalej będziemy mieli problem z takim drganiem mocno słyszalnym dookoła samochodu. Sprawdzimy teraz, jak to jest po wymianie napinacza. Uruchomimy sobie teraz silnik. Póki co cisza. Włączymy te same ustawienia, czyli klimatyzacja, maksymalne obroty wentylatora i w tym momencie to takie skakanie napinacza było bardzo słyszalne, zauważalne. Już słyszę, że cisza jest. Wszystko pracuje. Nowy pasek. Napinacz, jak widzicie, niemal w ogóle się nie porusza przy tych samych ustawieniach. W ogóle nie drga. Cisza. Elegancko wszystko pracuje, jak widzieliście. Czyli wymiana napinacza rozwiązała problem, ale przy okazji warto oczywiście sprawdzić rolki i, co ważne, wymienić pasek wielorowkowy. Nie jest to konieczne, ale zalecane. Uzyskamy wtedy najlepsze napięcie i pewność co do paska. Mój już miał około 40 000 przejechane i jak widać wszystko elegancko pracuje. Wymiana napinacza rozwiązała problem. Cisza, spokój. Przy kole też cichutko. Czyli sprawa załatwiona. Stary napinacz nadaje się na złom. Można ewentualnie rolkę sobie zostawić, ale nie ma sensu. Czyli do utylizacji stary pasek także. A ja w tym momencie się zastanowię teraz nad zakupem kompletnie nowego napinacza, bo już widać, że napinacz rozwiązał kompletnie problem. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się przyda. I jeżeli Wam też będzie tak pod obciążeniem z klimatyzacją skakał, stukał napinacz, no to oczywiście warto podmienić na przykład na najtańszy używany z jakiejś grupy, ze szrotu. A jeżeli się upewnimy, no to w tym momencie możemy kupić kompletnie nowe, jeżeli mamy taką ochotę. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam. U mnie, jak słyszycie, cichosza. Problem rozwiązany. Cześć!